Siemanko, dzisiaj zajmiemy się usuwaniem tłustych plam ze skóry naturalnej. Jeśli chcecie zobaczyć, czy uda mi się to zrobić, to zapraszam do oglądania. Przygotowałem kilka skórek i sprawdzimy, czy plama po schabowym jest łatwa do usunięcia, czy jednak będzie to stały element wyrobu ze skóry. Mam tu kilka różnych skór, chromówki, roślinnie garbowane. Na tych dwóch skórach wykonałem plamy z oleju już wcześniej, no bo raczej nikt nie będzie miał ze sobą zestawu do odplamiania, kiedy je obiad. Dopiero raczej po powrocie do domu będziemy mogli próbować uratować te wyroby ze skóry, które zostały pobrudzone. Mam tu skórę chromowo-garbowaną, ta też jest chromówka, ta jest roślinnie garbowana i ta jest także roślinnie garbowana. Te dwie są wykończone, a te dwie nie. No i teraz sprawdzimy, jak to wygląda w przypadku, jak nam kapnie coś tłustego, jakaś oliwa, olej, albo upadnie nam jakiś kawałek jedzenia z tłuszczem. Z niektórych skór będzie to schodziło dużo łatwiej i nie powinno być w ogóle nic widać. Na tej skórze są takie minimalne plamki. Ale jak widać na tych jest dużo gorzej. Nawet jeśli to całkowicie jakby wsiąknie w tą skórę, no to ten odcień nam zostanie. W zależności od skóry będzie on bardziej lub mniej widoczny. No i jest taki sposób, żeby użyć mąki ziemniaczanej. Także przetestujemy to dzisiaj. Najpierw na te świeże plamy. I odstawiam to na kilkanaście minut. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Minęło 20 minut. No i sprawdzamy, co z tego wyszło. Jak widać, efekt jest rewelacyjny. Standardowo, jak to bywa z internetowymi poradnikami, jest wiele takich informacji, że mąką ziemniaczaną wyjmiemy ze skóry tłuszcz, no ale oczywiście nikt tego nie pokazuje, więc jak widać, świetny pomysł. Zobaczymy na tej. Na tej już widać, że też rewelacja. Także można śmiało schabowe jeść na torebkach. Później tylko kilo mąki ziemniaczanej i możemy wyrzucić torebkę do śmietnika. Plamy są prawie niewidoczne. Także jak widać, no, farmazony na internecie standardowo są. Myślę, że to będzie nowa seria. Sprawdzanie właśnie takich głupot. No chyba, że coś źle zrobiłem. No moim zdaniem tutaj nie za wiele da się zrobić. Tłuszcz, jeśli nam kapnie na skórę, no to raczej już tylko jakaś profesjonalna chemia. No ale jest też ryzyko, że skóra na tym ucierpi, więc dlatego wymaga to testów. Najlepiej na jakichś skrawkach niewidocznych, żeby sprawdzić, co się będzie działo. Zawsze powinniśmy robić testy, czy to używamy czegoś do czyszczenia, czy jakichś preparatów do odświeżania skóry. Zawsze robimy testy na małym skrawku i sprawdzamy, co się dzieje z daną skórą.
Myślę, że jeszcze będę dalej męczył te tłuste plamy z jakimiś innymi środkami. Zasypałem kolejną warstwą mąki i tym razem zostawiam to na całą noc. Zobaczymy jutro, co się z tym stanie. Mamy kolejny dzień, więc sprawdzamy, co tu się zadziało. Może jakieś werble teraz wjadą. O, dziękuję bardzo. Jak widać ponownie efekt jest całkowicie rewelacyjny. Po całej nocy trzymania mąki na jakimś wyrobie ze skóry możemy go w dalszym ciągu wyrzucić do śmietnika. Olej, jak widać, nie wsiąknął w mąkę. Może mam jakąś słabą mąkę, może ktoś ma lepszą. Dajcie znać, czy testowaliście taką metodę, żeby wyciągnąć ten tłuszcz ze skóry przy użyciu mąki ziemniaczanej. Tutaj skóra juchtowa. Dwie piękne, kontrastowe plamki. Więc jednak farmazon się potwierdził. Nie polecam stosowania tej metody. No i myślę, że w kolejnych filmach będziemy testowali kolejne. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Możecie to zrobić na Patronite, możecie kupić wirtualną kawę lub zostawić komentarz, lajka pod filmem i trzymajcie się. Cześć!